Ledwie co zakończyła się druga tura wyborów samorządowych, a już zaraz znowu będziemy szli do urn. I, co pewnie część z Was zaskoczy, nie mówię tu wcale o wyborach do Parlamentu Europejskiego, a o wyborach do rad osiedli i innych jednostek pomocniczych gminy. Te będą miały miejsce już 12 maja, przynajmniej w Poznaniu, bo w innych miejscach Polski będzie wyglądało to inaczej. Ale nawet jeżeli nie pochodzicie ze stolicy Wielkopolski, czy w ogóle nie mieszkacie w dużym mieście, to nadal polecam Wam zostać i obejrzeć ten filmik, bo jestem praktycznie pewien, że podobne wybory będą odbywały się także gdzieś u Was na miejscu. Jak to? Cóż, ja jestem Zbyszko, przyszły radny osiedlowy z Wildy, miejmy nadzieję, i zaraz Wam o tym wszystkim opowiem. Najpierw jednak odpowiedzmy sobie na jedno podstawowe pytanie. Co to w ogóle jest osiedle i rada osiedla? Osiedla, podobnie jak sołectwa czy dzielnice, to jedne z tak zwanych jednostek pomocniczych gminy i nie należy ich tutaj mylić ze spółdzielniami mieszkaniowymi, które są organami prywatnymi. Natomiast wspomniane osiedla albo dzielnice to struktury administracyjne ustanawiane przez gminę z części jej terytorium i populacji. Na jakiej zasadzie przebiega ten podział? Cóż, gminy według własnego uznania mogą zadecydować o przekazaniu pewnych zadań i uprawnień częściom swojego terytorium. W gminach wiejskich zazwyczaj to granice wsi będą wyznaczały obszar danego sołectwa, bo tak zwyczajowo nazywa się jednostki pomocnicze na obszarach wiejskich. W większych miastach ten podział jest na wpół arbitralny i dzieli on miasto na dzielnice, albo sąsiedztwa, albo okręgi. Jednostki te będą posiadały swoje organy uchwałodawcze, czyli wspomniane rady osiedli, rady dzielnic albo zebrania wiejskie oraz organy wykonawcze, czyli sołtysów albo zarządy rad. W radach osiedli zazwyczaj zasiada 15 lub 21 członków, chociaż może to się różnić dla poszczególnych miejscowości. I co należy zaznaczyć już na wstępie, w tym filmie skupiać się będziemy na opisie działania rad osiedli lub rad dzielnic i te terminy będą używane wymiennie. Natomiast wiele z tych aspektów można także odnieść do działania sołectw. Dlatego i tak warto zostać, nawet jeżeli jesteście ze wsi. Więc fajnie, miło, mamy te podstawy za sobą, ale może zadajecie sobie teraz pytanie, dlaczego ma mnie to obchodzić? Cóż, podstawowym powodem jest to, że rady osiedli są najbliższą mieszkańcom jednostką samorządową, a więc, przynajmniej w teorii, powinny one najszybciej reagować na potrzeby mieszkańców i rozwiązywać ich problemy. Ponadto ich zadaniem jest bycie takim łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a wyższymi szczeblami drabiny administracyjnej w postaci Rady Miasta czy Rady Gminy. I te powody, myślę, że same z siebie powinny być wystarczające do tego, aby pójść na głosowanie. Natomiast jeżeli jesteście poznaniakami, to 12 maja tym bardziej Wam się to może opłacić, ponieważ Urząd Miasta zdecydował o tym, że osiedle, które będzie miało najwyższą frekwencję, otrzyma dodatkowy 1 000 000 złotych do wykorzystania w budżecie osiedlowym. I wiem, zajeżdża to trochę wozami strażackimi obiecywanymi przez Morawieckiego, ale jeżeli ma to zwiększyć frekwencję, która jest rekordowo niska w wyborach osiedlowych, bo zazwyczaj nie przekracza 10%, i rozpropagować w ogóle wiedzę, że coś takiego istnieje, to ja jestem za. Ale tak czy siak, powiedzmy sobie teraz już konkretnie, czym takim zajmują się rady osiedli. Głównym zadaniem rad osiedlowych jest pełnienie funkcji opiniodawczej dla organów Rady Miasta i bycie pośrednikiem dla mieszkańców w kontaktach z miejscowymi władzami. Pośrednictwo to polega m.in. na doradzaniu mieszkańcom, gdzie załatwiać mogą poszczególne sprawy, informowaniu ich o różnych planach i postępach, np. robót remontowych dotyczących danej dzielnicy oraz podejmowaniu w uzasadnionych przypadkach interwencji na rzecz mieszkańców.
Te założenia dotyczące działalności rad osiedli opisał w swoim artykule Piotr Matczak z Instytutu Socjologii UAM. Link znajdziecie w opisie. Pisze on m.in. o tym, że rady te działają w imię zasady pomocniczości, która stwierdza, że wszelkie kompetencje powinny być przekazywane na najniższy możliwy poziom władzy, który jest w stanie te potrzeby zaspokoić. Na przykład, jeżeli chodzi o dociągnięcie wodociągów do jakiejś konkretnej ulicy, lepiej jest to powierzyć gminie albo właśnie dzielnicy, niż oddawać to poziomowi wojewódzkiemu, podczas gdy za budowę autostrady powinno odpowiadać województwo albo nawet urząd centralny, a nie dana gmina, na której fragment autostrady się znajduje. Ponadto rady osiedli stanowią także niejako pomost pomiędzy oddolnymi lokalnymi inicjatywami a miejscowymi władzami oraz zwiększają legitymację decyzji podejmowanych przez te władze, ponieważ większa liczba obywateli bierze udział w procesie decyzyjnym. Takie lokalne organy, przynajmniej w zamyśle, mają także zwiększać efektywność działań władz publicznych dzięki większej i lepszej wiedzy na temat miejscowych warunków i potrzeb. A przechodząc już do konkretnych obszarów działania rad osiedli, to pokrywają się one z zadaniami własnymi gminy. O tym więcej mówiłem w moim filmie o wyborach samorządowych. W tym sformułowaniu zadania własne gminy zawiera się właściwie cały zakres zadań gminnych związanych z ładem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, w tym gminnym budownictwem mieszkaniowym, utrzymaniem gminnych dróg, mostów, placów, targowisk, gminnych obiektów użyteczności publicznej i administracyjnych, organizacją ruchu drogowego, zarządzaniem wodociągami i oczyszczaniem ścieków oraz generalnym utrzymywaniem czystości i porządku, telekomunikacją, lokalnym transportem zbiorowym, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, wspieraniem rodziny, edukacją publiczną, kulturą, w tym opieką nad zabytkami, z zielenią gminną i zadrzewieniami, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem, czy wdrażaniem programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Więc jest tego cała wuchta. I brzmi to całkiem nieźle, co nie? Tak kompleksowo. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat szczegółowych obszarów działalności gmin i tego, jakie zadania tam są wykonywane, to jeszcze raz odsyłam Was do mojego filmu o wyborach samorządowych. Innym dobrym miejscem do sprawdzenia tego będą statuty poszczególnych osiedli, które można znaleźć w internecie. Okej, to wiemy już, jakie zadania wykonują rady osiedli, ale pojawia się pytanie, za pomocą jakich narzędzi to robią. Jak wspominałem wcześniej, rady osiedli są organami głównie opiniodawczymi. Dlatego podstawowym narzędziem, z jakiego będą korzystały w kontaktach z innymi ośrodkami władzy, np. radami miasta, będzie wnioskowanie i opiniowanie realizacji zadań tychże ośrodków dotyczących obszaru danego osiedla. W tym wnioskowanie o ujęcie jakiegoś konkretnego projektu w budżecie. Ponadto rady składają też zapytania dotyczące projektów budowlanych czy remontowych, które są realizowane na obszarze danego osiedla. Mogą też zgłaszać swoich przedstawicieli jako kandydatów do Komisji Odbioru Robót Publicznych. Rady ustalają także listy zadań remontowych dotyczących dróg gminnych i wewnętrznych. Mogą też występować z wnioskami o przekazanie im pewnych nieruchomości, żeby przeznaczyć je na przykład na mieszkania socjalne, domy kultury czy cokolwiek innego akurat będzie potrzebne lokalnej społeczności. Ponadto mają także narzędzia do opiniowania i przeciwstawiania się od sprzedaży mienia publicznego. Dalej, rady mogą zabierać także głos w kwestii nazewnictwa ulic, parków, przystanków, przebiegu samych linii autobusowych czy propozycji remontowych w szkołach i przedszkolach. Do wykonania tych wszystkich czynności Rada uchwala projekt planu wydatków, no ale żeby móc to zrobić, to oczywiście potrzebne są pewne fundusze. Dlatego kolejnym pytaniem, na które sobie tutaj odpowiemy, jest,
A skąd oni na to pieniążki mają? Finansowanie rad osiedli odbywa się z kilku źródeł. Zasoby te generalnie dzieli się na środki wolne, czyli te do rozdysponowania wedle własnego uznania osiedla, oraz kilka typów środków celowych, przyznawanych na przykład na budowę dróg. Na te pierwsze składają się pieniądze naliczane w zależności od liczby mieszkańców i powierzchni danego osiedla, przekazywane z budżetu miasta oraz te naliczone od podatku od nieruchomości, które zwykle stanowią większość budżetu osiedlowego. Oddzielnie naliczane są środki na budowę dróg lokalnych i kilku mniejszych źródeł dochodów. A o jakich kwotach mowa? Na przykład w najbliższym memu serduszku osiedlu Wilda przyznano na rok 2024 budżet w wysokości 1 160 695 zł, z czego 239 541 zł naliczono proporcjonalnie do liczby mieszkańców i powierzchni, a 898 011 zł naliczono z tytułu podatków od nieruchomości. Pozostałe 23 133 zł pochodzą z zeszłorocznego budżetu. No i Wilda według GUS-u ma około 60 tysięcy mieszkańców przy powierzchni 7 km², co daje nam razem około 4000 zł na głowę mieszkańca. Dokładne zasady naliczania finansowania mogą różnić się pomiędzy miastami. Dlatego jeżeli interesuje Was kwestia konkretnie Waszego miejsca zamieszkania, to będziecie musieli niestety samemu to wyszukać, ale wystarczy wpisać w Google coś w stylu zasady naliczania środków na działalność osiedla, myślnik, miasto XYZ. Powinniście coś znaleźć. I tak, to nie są może jakieś kosmiczne pieniądze, ale zawsze jest to zastrzyk gotówki ukierunkowany prosto w Waszą najbliższą okolicę, na codzienne, istotne dla lokalnych społeczności sprawy. Dlatego mam nadzieję, że dowiedziawszy się tego wszystkiego, zadajesz sobie teraz pytanie: to jak mogę zagłosować w wyborach do Rady Osiedla? Zasady tutaj są bardzo proste. Żeby startować albo kandydować w wyborach do danej Rady Osiedla, spełnione muszą być te same warunki, co przy starcie bądź głosowaniu w wyborach do Rady Miasta. To znaczy, trzeba po pierwsze być obywatelem Polski albo innego kraju Unii Europejskiej, mieć w dniu głosowania ukończone 18 lat oraz nie być pozbawionym praw wyborczych. Różnica w stosunku do wyborów samorządowych polega na tym, że dodatkowo osoba kandydująca albo głosująca musi zamieszkiwać na terenie danego osiedla i musi być to ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców. Jeżeli tak nie jest, to można to na szczęście dość łatwo zmienić przez internet. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Potrzebny Wam będzie tylko jakiś dowód zamieszkiwania na danym osiedlu, czyli albo akt własności, albo umowa najmu. No i dobrze, skoro to już wiemy, to kolejnym pytaniem jest, jak wygląda samo głosowanie? Cóż, dokładny przebieg zależy od konkretnej rady osiedla lub dzielnicy, do jakiej oddaje się głos. Jednakże podstawowe warunki pozostają te same jak dla innych wyborów, w których bierzemy udział. To znaczy musimy mieć ze sobą własny dowód osobisty, najlepiej własny długopis i udać się do naszej obwodowej komisji wyborczej. Tam, po okazaniu dowodu, odbieramy naszą kartę do głosowania i sprawdzamy, czy prawidłowo jest opieczętowana. Jeżeli jest, przystępujemy do głosowania. Co ważne, dalsze informacje zostały potwierdzone dla Poznania. Jeżeli szykujecie się do wyborów osiedlowych w jakimś innym miejscu, koniecznie sprawdźcie statut Waszego osiedla i przeczytajcie, jak przebiega głosowanie, ponieważ jest ono różne dla różnych miejsc. Ale wracając do meritum. Jeżeli jesteście w Poznaniu i rada Waszego osiedla ma 21 członków, to na karcie do głosowania stawiacie krzyżyk przy maksymalnie 11 nazwiskach z listy.
Jeżeli skreślicie mniej niż 11 osób, to wasz głos dalej będzie uznawany za prawidłowo oddany. Natomiast jeżeli skreślicie więcej niż 11 osób, głos staje się nieważny. Jeżeli wasza rada ma 15 członków, a nie 21, to procedura pozostaje ta sama, z wyjątkiem tego, że skreślamy maksymalnie nazwisk 8, a nie 11. Następnie wrzucamy naszą kartę do urny i jesteśmy z siebie dumni, że przyczyniliśmy się do zwiększenia tej tradycyjnie okropnie niskiej frekwencji w wyborach osiedlowych. Proste, prawda? Także mam nadzieję, że wszystkich poznaniaków zobaczę przy urnach już 12 maja. Warto powalczyć o ten dodatkowy 1 000 000 dla waszego firtla. Natomiast widzowie spoza Poznania mogą się teraz zastanawiać, to kiedy i jak my możemy głosować do rad dzielnic czy osiedli. Tak jak wspominałem, kwestia jest wysoce regionalna, dlatego w tym filmie nie będę w stanie powiedzieć Wam o wszystkich możliwych wyborach do rad osiedli. Skupię się natomiast na wybranych największych polskich miastach, głównie miastach wojewódzkich, chociaż nie tylko. I ograniczę się także do odpowiedzi na jedynie 2 najważniejsze pytania. Po pierwsze, kiedy będą najbliższe wybory do rad jednostek pomocniczych? I drugie, jak wygląda proces głosowania? Więc teraz pokrótce, w kolejności alfabetycznej. Białystok. Kadencja rad osiedli według statutu zakończyła się w dniu wyborów samorządowych, jednakże nie znalazłem informacji na temat terminu wyborów rad kolejnej kadencji. Jeżeli chodzi o sposób głosowania, to oddaje się głos na jednego wybranego kandydata. Bydgoszcz. W Bydgoszczy termin wyborów do rad osiedli nie został jeszcze ustalony. Jest to stan na 24 kwietnia 2024. Powinny się one odbyć jednak jeszcze w tym roku. Głosuje się tam na pełen skład rady, 15 albo 21 członków. Gdańsk. Wybory odbędą się w ciągu miesiąca od złożenia ślubowania radnych do Rady Miasta, które przewidziane jest na 7 maja, także do początku czerwca powinny się te wybory odbyć. Głosuje się w nich na jedną osobę. Gdynia. Głosowanie do 15-osobowych rad dzielnic odbędzie się 19 maja. W każdej dzielnicy głos oddaje się na jednego wybranego kandydata. Gorzów Wielkopolski. W Gorzowie nie utworzono jednostek pomocniczych, więc przykro mi gorzowianie. Nie dla Was te wybory. Możecie natomiast wyjść z inicjatywą stworzenia rad osiedli, jeżeli uważacie, że to byłby dobry pomysł dla Waszego miasta, do czego oczywiście zachęcam. Katowice. W Katowicach kadencje rad dzielnic kończą się 6 października 2024 roku i wybory odbędą się po tej dacie. Zagłosujecie w nich na jednego wybranego kandydata. Kielce. W Kielcach, podobnie jak w Gorzowie, nie ma rad dzielnic. Więc Kielczanie, jeżeli Wy także chcielibyście mieć swoich lokalnych reprezentantów, musicie w jakiś sposób dać o tym znać władzom miasta. Kraków. W Krakowie wybory do rad osiedli czy do rad dzielnic odbyły się już 10 grudnia 2023 roku. W Krakowie głosuje się w jednomandatowych okręgach wyborczych na, co chyba jest oczywiste, jednego kandydata. Lublin. W Lublinie wybory do rad dzielnic odbyły się 5 marca 2023 roku. Kolejne będą więc dopiero w 2027. Głosuje się w nich na maksymalnie tylu kandydatów, ile wynosi liczba kandydatów wybieranych w danym okręgu. Czyli jeżeli mamy radę 15-osobową, to głosujemy na maksymalnie 15 osób. W Łodzi. W Łodzi nie udało mi się znaleźć informacji na temat daty wyborów, natomiast jak już do nich dojdzie, to będziecie głosować stawiając krzyżyk przy nazwisku jednego kandydata z jednej listy. Olsztyn. Tutaj niestety także nie udało mi się znaleźć terminu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli, natomiast samo głosowanie odbywa się w ciekawy sposób, to znaczy podczas zebrania wyborczego, na którym przedstawiani są kandydaci na radnych. Następnie następuje tajne głosowanie, w którym głosujący muszą skreślić co najmniej tyle nazwisk, ilu kandydatów zgłoszono ponad liczbę miejsc mandatowych. Czyli jeżeli mielibyśmy powiedzmy 10 miejsc mandatowych, zgłoszono 13 kandydatów, to trzeba zagłosować na co najmniej
Trzeba skreślić co najmniej 3 nazwiska. Opole. W Opolu wybory odbywają się zawsze w ciągu roku od ostatnich wyborów do Rady Miasta. Kadencja obecnie urzędujących rad kończy się 28 października. Ordynacje wyborcze zależą od statutu konkretnej dzielnicy. Szczegóły sprawdzić można w linku w opisie filmu, podobnie jak sposób ich finansowania. Poznań. To miasto zostało oczywiście omówione dokładnie wcześniej, więc odsyłam Państwa do rozdziału numer 7. Rzeszów. Niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji na temat terminu wyborów, natomiast wiem, że liczba kandydatów, na których się głosuje, wynosi od 1 do liczby równej liczbie członków rady danego osiedla. Czyli znowu, rada 15-osobowa, głosujemy na od 1 do 15 osób. Szczecin. Ostateczny termin wyborów nie został jeszcze ustalony, ale planowany jest gdzieś na październik 2024. Głosować się w nich będzie na maksymalnie tylu kandydatów, ile wynosi bezwzględna większość statutowego składu rady, czyli 11 osób w 21-osobowych radach i 8 osób w 15-osobowych radach. Toruń. Kadencja rad okręgów kończy się dopiero za 2,5 roku, w połowie kadencji Rady Miasta. Do każdej 10-osobowej rady zagłosować można na maksymalnie 10 osób. Warszawa. Wybory do rad dzielnic w Warszawie odbywają się wraz z wyborami samorządowymi, więc kolejne będą dopiero za 5 lat. I stosuje się w nich te same zasady, co przy wyborach do Rady Gminy o liczbie mieszkańców większej niż 20 000 osób. O co chodzi z tymi zasadami, to możecie sobie sprawdzić znowu, jak już wspominałem wcześniej, w moim filmie o wyborach samorządowych. Wrocław. Ostatnie wybory do rad osiedli odbyły się w 2021 roku, więc kolejne planowane są dopiero na 2025. Niestety nie udało mi się znaleźć informacji dotyczących sposobu głosowania. Statut osiedli odsyłał mnie do załącznika, którego nie byłem w stanie odszukać, więc Wrocławiu, ogarnij proszę ten burdel informacyjny, proszę. I wreszcie Zielona Góra. Wybory do rad osiedli nie są planowane, gdyż nie ma tam w ogóle osiedli. Ponownie, być może czas na pressing ze strony mieszkańców, jeżeli Wy także chcecie mieć swoje rady. Dobrze, i to już z grubsza wszystko, co chciałem Wam przekazać w tym filmie o najmniej popularnych wyborach w Polsce. Mam nadzieję, że czegoś się z niego dowiedzieliście i przede wszystkim, że skłoniło Was to do zainteresowania się tematem Waszych lokalnych rad, jednostek pomocniczych. Jest to szczególnie istotne o tyle, że naprawdę bardzo łatwo często dostać się jest do takich organów, a to pozwala nam mieć większy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Nie wspominając o tym, że poznajemy działanie naszego systemu samorządowego od podszewki. Jeżeli materiał Wam się podobał lub po prostu był przydatny, uprzejma prośba o lajkowanie, rozsyłanie go dalej osobom potencjalnie zainteresowanym i być może nawet zasubskrybowanie? Nie wiem. Niedługo powinien pojawić się 3. filmik z tego tryptyku wyborczego dotyczący wyborów do Europarlamentu, ale potem wreszcie będzie czas zająć się kwestiami mniej administracyjnymi. Tymczasem żegnam się już z Wami, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.